Witam o poranku. Jaki jest świat przed danymi z rynku pracy z USA? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Jaki jest świat przed danymi z rynku pracy z USA? Kończymy niezwykle ważny tydzień, gdy podejmowane decyzje przez banki centralne są wzmocnione danymi z rynku pracy, które dzisiaj poznamy o godzinie 14:30. Ten comiesięczny, super ważny raport jest w stanie wygenerować bardzo mocne, silne, potężne wprost impulsy. Dlatego też bądźmy dzisiaj gotowi na to, że zmienność będzie ogromna praktycznie na wszystkich aktywach, na których inwestujemy. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jak rośnie teraz koszt zabezpieczenia się przed spadkiem indeksu Standard & Poor o 10%. Są to poziomy najwyższe od końcówki 2021 roku, czyli rynek ewidentnie boi się i chce się zabezpieczyć przed negatywnymi scenariuszami, gdyby indeks giełdowy raczej ruszył w dół niż w górę. No i to jest pewnego rodzaju ciekawostka pokazująca stan i nastroje rynku, które bazują już faktycznie na przepływach pieniężnych, a nie tylko na tym, co ktoś sobie pomyśli, że może się stać. Kolejna ciekawostka, na którą warto zwrócić uwagę, to jest spadek deficytu handlowego w handlu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Z jednej strony jest to efekt tego, jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych względem ograniczania wymiany ze swoim największym przeciwnikiem geopolitycznym, ale z drugiej strony także efekt widać tutaj spowolnienia gospodarczego, być może nawet już recesji amerykańskiej gospodarki, że ta luka tutaj ewidentnie się zmniejsza, ponieważ jak pokazuje ten wykres poniżej, to właśnie import bardzo wyraźnie teraz spada i to jest główny winowajca tego, że ta luka deficytu się ewidentnie teraz zmniejsza. Wczorajsza sesja miała nam także odpowiedzieć na pytanie, czy środowy spadek był na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych przypadkowy, czy też nie, ale okazało się, że i kolejna sesja potwierdza te negatywne nastroje, dlatego też dzisiejsza sesja już ostatecznie odpowie nam na pytanie, jaki będzie kształt pierwszej majowej świecy tygodniowej, ale jak widzimy tutaj na wykresach jest coraz większe prawdopodobieństwo, że ta reakcja będzie jednak negatywna i że będziemy tworzyć świecę o czarnym korpusie z dużą szansą na korpus bez większego dolnego cienia, a to oczywiście jest zachęta do tego, żeby spodziewać się kontynuacji tendencji spadkowej w kolejnych dniach i tygodniach. Ale jak widzimy tutaj także na wykresie wczoraj indeks Standard & Poor nie był w stanie poradzić sobie z minimami z końcówki kwietnia i one stanowią taki krótkoterminowy, mały punkt odniesienia. Gdyby się udało je pokonać, to otwiera się perspektywa nawet do spadku poniżej poziomu 4000 punktów. Moim zdaniem jest to coraz bardziej prawdopodobne. Na kolejnym ciekawym wykresie widzimy korelację między zachowaniem indeksów giełdowych a amerykańskimi obligacjami na cenach i w tym wypadku widzimy, że ta korelacja staje się ujemna i to bardzo wyraźnie, a to oznacza, że jeżeli mamy do czynienia ze wzrostami indeksów giełdowych, to prawdopodobnie obserwujemy także odwrotne zjawisko na amerykańskich obligacjach, czyli spadki ceny i wzrosty rentowności i jestem ciekawy, czy to się też faktycznie utrzyma, ponieważ ta korelacja, która wcześniej była nam obserwowana, była zgoła odmienna, a to sygnalizowało, że takie przepływy finansowe występują. Będziemy śledzić, czy faktycznie rzeczywiście ta korelacja znowu stała się ujemna i bardzo trudno będzie prognozować zachowanie indeksów giełdowych poprzez zachowanie amerykańskich obligacji. No i teraz, jaki jest świat przed danymi z rynku pracy z USA? Jakie są prognozy? Pierwszy wykres pokazuje zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Jakie są prognozy? I widzimy tutaj, że mediana to jest 185 tysięcy, odchylenie standardowe 30 tysięcy, więc będzie bardzo łatwo poznać, czy mamy do czynienia z zaskoczeniem rynku
i moim zdaniem reakcja powinna być w tym wypadku klasyczna. Rynek faktycznie od kilku dni boi się zjawiska recesyjnego, dlatego też im gorsze dane, tym powinny bardziej sprzyjać temu, że ryzyko będzie wyprzedawane. Natomiast im lepsze dane, tym większa szansa na to, że jednak wsparcia się obronią i indeksy giełdowe pójdą w górę. Na chwilę obecną, kiedy surowce spadają, o czym będzie za chwilę, moim zdaniem to właśnie klasyczna reakcja na dane makroekonomiczne będzie miała miejsce. Jeszcze raz przypomnę, im dane gorsze, tym gorzej dla indeksów giełdowych, a im dane lepsze, tym lepiej dla indeksów giełdowych. Co jest bardzo istotne, także nikt nie spodziewa się spadku wskaźnika poniżej poziomu 100 tysięcy, a jak wiemy wskaźnik ADP zaskoczył tak optymistycznie, że moim zdaniem podwyższone są oczekiwania co do tego, jakie będą te odczyty wskaźnika Non-Farm Payrolls. Kolejny subwskaźnik to jest zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym i w tym wypadku także widzimy 160 tysięcy na medianie prognoz, odchylenie standardowe 29 tysięcy. Manufacturing jest bardzo interesujący, ponieważ ma według uczestników rynku pokazać spadek o minus 5 tysięcy. I jeżeli faktycznie tak będzie, to rynek może się na tym koncentrować, dlatego też te dane będą dzisiaj także testem, takim papierkiem lakmusowym, który pokaże nam sentyment, na czym rynek zacznie się koncentrować, czy na dobrych informacjach, czy na tych gorszych informacjach. I będziemy świadkami później procesów dyskontowania. Dzisiaj nie ma innych ważniejszych danych makroekonomicznych po tych danych z rynku pracy, dlatego rynek jest czysty i będzie miał szansę wygenerować długi, gładki impuls do końca dzisiejszej sesji na Wall Street. I mamy także tutaj generalny wskaźnik stopy bezrobocia w Stanach Zjednoczonych i także widzimy, że pomimo tego, że mediana prognoz pokazuje nam raczej na wzrost stopy bezrobocia niż na spadek, to jednak jest bardzo dużo uczestników rynku, którzy sygnalizują, że tutaj stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych praktycznie się nie zmieni. Będziemy patrzeć właśnie na zachowanie amerykańskich obligacji, które zbliżają się do swojego wsparcia. Pod koniec kwietnia testowaliśmy opory, teraz testujemy wsparcia, no i konsolidacja, która już od 2 miesięcy trwa na amerykańskich obligacjach, ma szansę się zakończyć. Przypominam, ostatni raport jednego z bardzo ważnych banków z Wall Street, dawnych banków inwestycyjnych, który prognozuje, że na fali dyskontowania, recesji, spowolnienia gospodarczego rentowności mają spaść w okolicach 2,5%. Teraz jest to 3,37%, a to dawałoby potencjał ku temu, żeby liczyć na sporą hossę na amerykańskich obligacjach, czemu ma sprzyjać nastawienie na obniżki stóp procentowych. Ma także sprzyjać proces dezinflacyjny. No i pytanie jest, czy ten scenariusz się zacznie materializować. Jak zachowała się generalnie cała krzywa dochodowości w ostatnim tygodniu, widzimy przesunięcie w dół, a to naprawdę oznacza, że rynek nastawia się, że te obniżki stóp procentowych mogą być nawet szybciej niż wcześniej rynek zakładał. I teraz, kiedy jesteśmy na rynku walutowym, warto jeszcze wspomnieć o tym, co będzie się działo na euro-dolarze, który wczoraj miał za zadanie utrzymać poziom 1,10 i faktycznie tak się stało, więc banki centralne, które są za nami, jednak faworyzują scenariusze prowzrostowe na euro-dolarze. Nie widać tutaj ochoty na rozpoczęcie jakiejś mocniejszej korekty spadkowej, ale jeszcze raz przypomnę, dzisiejsze dane mają takie duże znaczenie i wpływ, że bardzo gładko będzie można pokonać wsparcia. Dlatego też jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte, natomiast moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że ostatecznie rynek ruszy do góry niż ruszy w dół i daje temu scenariuszowi około 60% prawdopodobieństwa realizacji w następnych godzinach i w następnych dniach. Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne. I kończąc temat banków centralnych, widzimy tutaj na następnym wykresie, jak zachowywały się stopy procentowe w Europie, w strefie euro i względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. I te ostatnie 10-15 lat generalnej słabości europejskiej waluty wynikało przede wszystkim z tego, że te stopy procentowe nie szły w górę, a amerykańskie szły w górę. I to widać bardzo ładnie na wykresach. No i w tym momencie zachęcam do tych specjalnych materiałów, które są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu dotyczącym tego, jak inwestować w sztuczną inteligencję, czy giełdy są
i jak stoją w obliczu widma recesji. No i oczywiście kurs online dotyczący tego, jak inwestować na giełdzie. Warto się z tymi materiałami zaznajamiać, żeby wiedzieć, co się dzieje w otoczeniu nas wszystkich i żeby zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu. Przypominam, te raporty są podlinkowane w opisie i także w komentarzu. Co jest bardzo ciekawe, rynek pokazuje także powiązanie między zachowaniem części składowych wskaźników PMI dotyczących cen i samą inflacją, a one sygnalizują nam, że ta inflacja w strefie euro ma nawet jeszcze przyspieszyć na procesach dezinflacyjnych i to jest bardzo dobra wiadomość. W strefie euro najważniejszy indeks giełdowy, czyli DAX, nie ma ochoty, nie jest w stanie nawet dotrzeć do najbliższego wsparcia w rejonie 15 700 punktów. Dlatego też wydarzenia, które się dzieją, faworyzują scenariusze, które zakładają jednak wzrosty niż spadki. Warto być po prostu tego świadomym. Co jest niepokojące, to dyskontowanie spowolnienia gospodarczego i recesji przez zachowanie ceny ropy naftowej. Wykres ten bardzo ładnie widać. Zamknięcie luki wzrostowej z początku kwietnia staje się faktem, a ten tydzień przynosi kontynuację tendencji spadkowej. Każde teraz zamknięcie poniżej $70 będzie jeszcze dodatkowo zachęcało do tego, żeby wierzyć w dalsze spadki, kontynuację tendencji spadkowej. Natomiast ci, którzy wierzą, że te poziomy, które są teraz, wygenerują jakąś konsolidację, mogą się opierać na swoich decyzjach na wskaźniku RSI, który według tutaj Bloomberga może zacząć wkrótce sygnalizować ochotę na jakieś większe odbicie. Natomiast przypominam, że RSI należy do grona wskaźników technicznych zwanych oscylatorami, które się bardzo dobrze sprawdzają w konsolidacji, a nie w trendach, więc jeżeli ten impuls, który teraz jest na cenie ropy naftowej, będzie kontynuowany, to ten wskaźnik RSI oczywiście zawiedzie. No więc pytanie jest o to, czy ropa naftowa rozpoczyna jakiś mocniejszy impuls spadkowy, czy też jednak będziemy tutaj budować jakąś konsolidację. Będziemy wkrótce znać odpowiedź na to pytanie. Cena złota utrzymuje się coraz dłużej nad poziomem $22 000. No i moim zdaniem szykuje się szturm na te opory z dużą szansą, że wkrótce zakończymy wybiciem na nowe maksima wszechczasów. Osłabienie amerykańskiego dolara i potencjalne spadki rentowności to jest to, co inwestorzy grający na wzrosty ceny złota lubią najbardziej, dlatego też prawdopodobieństwo moim zdaniem rośnie, a te dane, które dzisiaj poznamy z rynku pracy z USA, mają naprawdę potencjał wywołania zmienności na amerykańskim dolarze i na rentownościach, więc prawdopodobnie także złoto czeka nas dzisiaj bardzo duża zmienność i aktywność na tym szlachetnym metalu i równolegle zachęcam teraz szczególnie do patrzenia na zachowanie ceny srebra, która atakuje górne ograniczenie tego swojego rocznego kanału wzrostowego i ostatnie maksima. Dlatego też pytanie jest takie, czy część inwestorów nie postanowi wkrótce zamknąć swoich długich pozycji, zacząć grać na drugi szczyt i będziemy świadkami technicznego kolejnego odbicia, który potwierdzi znaczenie tych oporów, na których teraz jesteśmy. No ja osobiście patrzę także z dużą uwagą na zachowanie ceny miedzi, ponieważ batalia o wsparcie $8400 cały czas trwa. Gdyby się okazało, że te wsparcia są łamane, to silnie wzrośnie także szansa na wyprzedaż na indeksach giełdowych. Natomiast zachowanie Bitcoina pokazuje nam relatywną siłę, ponieważ każdy kolejny dołek korekty spadkowej jest położony wyżej, a to zachęca do tego, żeby zaatakować opory. No i moim zdaniem Bitcoin zaczyna się całkowicie wyłamywać z tego schematu, który sygnalizuje nam spadki indeksów giełdowych na Wall Street. Jeżeli Bitcoin zacząłby rosnąć, to generalnie byłby to sygnał, że popyt na ryzyko ma ochotę jednak na jakieś ataki, a to może powstrzymać indeksy giełdowe przed spadkami. Jestem też ciekawy, czy Bitcoin znowu stanie się wskaźnikiem wyprzedzającym to, co się wydarzy wkrótce na indeksach giełdowych. I na koniec oczywiście rynki emerging markets, czyli przede wszystkim polskie aktywa, które na fali wzrostów euro-dolara nie pozwalają na osłabienie krajowej waluty i widać to bardzo ładnie na przykładzie euro-złotego, na przykładzie dolar-złotego. Jeżeli będziemy świadkami naprawdę wzrostów euro-dolara dzisiaj po godzinie 14:30,
to cały tydzień znowu będzie należał do kupujących złotego, a to będzie zachęcało do rozpoczęcia następnej fali spadkowej ku wsparciom w okolicach 4 zł na przykład na dolar złotym, ponieważ samego przelicznika euro-dolara będzie wynikała właśnie taka siła krajowej waluty i te ważne poziomy. A kapitał napływający do polskich aktywów jest kierowany przede wszystkim do polskich obligacji, które mają bardzo dużą szansę złamać styczniowe minima, a w takiej sytuacji będzie to sygnał, że rozpoczynamy następną falę hossy na polskich obligacjach. Jako że jeden z tych banków, wielkich banków z Wall Street sygnalizuje hossę na amerykańskich obligacjach z potencjałem na mocne spadki, więc prawdopodobnie także będziemy wkrótce świadkami podobnej tendencji na polskich obligacjach, które będą miały potencjał naprawdę na mocny spadek i złamanie nawet poziomu 5%. I moim zdaniem najsłabiej zachowuje się teraz warszawska giełda papierów wartościowych, która wybija się dołem z tego kanału wzrostowego. To jest ostrzeżenie przed spadkiem, przed tym, że część inwestorów gra na podwójny szczyt na wykresach. No ale jeżeli euro-dolar nie będzie spadać, a będzie kontynuował tendencję wzrostową, to prędzej czy później pojawi się znowu bardzo mocny popyt i zamiast spadku będą wzrosty indeksów giełdowych, więc ja, kierując się zachowaniem euro-dolara, raczej na razie cały czas faworyzuję scenariusze prowzrostowe, a nie prospadkowe, i to pomimo tego, że ten kanał wzrostowy, który teraz widzimy na wykresie wczoraj, poległ i wygenerował pierwsze sygnały negatywne dla indeksów giełdowych. Ja osobiście spodziewam się, że jest około 55% prawdopodobieństwa, że dzisiaj i w kolejnych dniach będziemy raczej wyżej niż niżej na indeksie WIG20. Zobaczymy, co się wydarzy. Czeka nas bardzo fascynująca sesja także na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ ten świat przed danymi z rynku pracy z USA będzie i to, co się wydarzy po danych z rynku pracy, będzie miało także potencjał ku temu, żeby ruszyć mocno polskimi akcjami, czyli także indeksem WIG20. Drodzy Państwo, i w tym momencie jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego materiału, do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu dotyczących tego, jak inwestować na giełdzie, darmowy kurs online o giełdzie, która jest podczas widma recesji, jak ona może się zachowywać, oraz o tym, jak inwestować w sztuczną inteligencję. To jest temat niezwykle teraz interesujący praktycznie każdego uczestnika rynku. Warto wiedzieć więcej, zrozumieć, jak ten świat, który nas otacza na giełdzie, teraz funkcjonuje. Przypominam, na dole one są podlinkowane w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, wszystkiego dobrego podczas dzisiejszej sesji dużej dodatniej stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy po danych z rynku pracy. Będziemy je na bieżąco wtedy komentować. Dostaniecie Państwo najświeższe informacje, jak interpretować te dane, które poznamy dzisiaj o godzinie 14:30. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.